Lekcja pod tytułem wykres funkcji f od x równe ax do kwadratu, czyli po prostu parabola. Polecam przed obejrzeniem tej lekcji zobaczenie lekcji pod tytułem przesuwanie wykresu o wektor, tej tutaj. Ona może się przydać, bo tej operacji przesuwania o wektor będziemy używali. Zaczynamy. Ucząc się o funkcjach, musieliśmy robić wiele ich wykresów, albo były nam przedstawiane w podręcznikach. Te wykresy miały różne kształty. Tu na Basgrole jakiś wykres, powiedzmy taki, albo inny, niech będzie ciach, ciach, ciach i tak dalej. Okazuje się, że niektóre funkcje, ich wykresy mają tak charakterystyczny kształt, że nadano im specjalistyczne nazwy. I dzisiaj poznamy właśnie taki pierwszy specjalny kształt. Ja go tu odręcznie narysuję, a za chwilę będzie przedstawiony porządnie. A zobacz, taki kształt. Siach, do góry, albo na przykład tutaj. Siach, w dół. Taki kształt nazywamy parabolą. I dzisiaj poznasz pierwszą funkcję, której wykres ma właśnie kształt paraboli. Oto ona. Otóż kształt wykresu o tej funkcji f od x równa się ax do kwadratu, gdzie a jest liczbą rzeczywistą i co bardzo ważne jest różne od zera, kształt tej funkcji nazywamy parabolą. I tutaj po lewej stronie na rysunku pierwszym i na rysunku drugim właśnie przedstawiłem Ci wykresy tych zielonych dwóch paraboli. Jedna skierowana do góry, jedna skierowana w dół. Jedno i drugie jest parabolą. I teraz jakie są cechy tej paraboli, która jest wykresem funkcji f od x równe ax do kwadratu? Cecha pierwsza. Po pierwsze, wierzchołek paraboli zawsze leży w początku układów współrzędnych. O, tutaj wierzchołki obu tych paraboli zaznaczyłem. One leżą w zerach. 0, 0 u góry, 0, 0 u dołu. Po drugie, oś y jest osią symetrii paraboli. Czyli każdemu punktowi po prawej stronie odpowiada symetryczny punkt po lewej stronie względem osi y, zarówno na rysunku pierwszym, jak i drugim. Po trzecie, i teraz pozostałe te cechy zależą już od współczynnika a, od tej liczby a. Jeżeli a jest większa od zera, to wtedy ramiona paraboli są skierowane do góry. A zbiór wartości tego wykresu, tej funkcji, zawiera się w przedziale od zera do plus nieskończoności, przy czym 0 należy. Oczywiście plus nieskończoność nie, czyli bo zobacz, zaczyna się to w tym miejscu od zera i leci sobie do góry do plus nieskończoności wartości tej funkcji. Natomiast gdy a jest mniejsze od zera, wtedy ramiona są skierowane w dół, a zbiór wartości to jest od minus nieskończoności, przy czym o tu jest źle napisane, tu jest w ten sposób. To powinno być. Poprawimy. Jak to mogłem zrobić? No ale szybko się zreflektowałem. Zbiór wartości to jest od minus nieskończoności do zera włącznie. Największą wartością jest 0, a później to sobie wszystko leci do minus nieskończoności. I co ciekawe, jeszcze jedna rzecz. W obu wypadkach, czyli zarówno w wypadku pierwszy wykres, drugi wykres, czyli czy ramiona są do góry, czy ramiona są skierowane do dołu, to wartość współczynnika a decyduje też o rozchyleniu tych. Jak bardzo są te ramiona rozchylone? Popatrz, przygotowałem tu takie przykłady. Otóż tutaj mamy 6 parabol narysowanych, tylko teraz jakie tutaj były współczynniki a? Wypiszę Ci je. Niech będzie sobie na czarno. To jest 2x kwadrat, ta parabola. Ta parabola to jest 1x kwadrat. Ta pomarańczowa to jest 0,5 x kwadrat. A teraz pod osią x minus 0,5 x kwadrat. Tu jest 1x kwadrat. Oczywiście jedynki mógłbym nie pisać, ale piszę po to, żeby za chwilę pewien wniosek z tego minus 1 z tego wysnuć. No i ta zielona parabola to jest minus 2x kwadrat. Te liczby to jest właśnie wartość współczynnika a. Tak samo tutaj u dołu zaznaczę, podkreślę. Jak widzisz,
Im większy współczynnik a, o tutaj jest 1, później jest 2, tym te ramiona są bardziej takie ostro skierowane do góry lub do dołu. Natomiast jeżeli współczynnik a jest mniejszy od 1, o tu mamy ten przypadek, czyli jest ułamkiem. Im mniejszy ułamek, tym bardziej te ramiona są rozchylone i to zarówno pod osią x, czyli w tym wypadku, gdy a jest większe od zera, jak i mniejsze od zera. Więc a tutaj jest dosyć ważną liczbą, bo ona o paru kwestiach decyduje. Dobra, to jest parabola, a teraz zobaczymy, co się dzieje, gdy tą naszą funkcję, czyli funkcję f od x równe ax kwadrat, a konkretnie jej wykres, przesuniemy o pewien wektor. Jak się zmieni postać wykresu i jak się zmieni sam wzór na funkcję. Otóż, przesuwając wykres funkcji f od x równe ax kwadrat o wektor, którego współrzędne tutaj są symbolicznie oznaczone przez p i q, uzyskujemy wykres funkcji, tu ją nazwałem g od x, która ma taki wzór a razy x minus p do kwadratu plus q. Prześledźmy to na przykładzie. Popatrz, tutaj zielona parabola to jest funkcja f od x. No i teraz przyjmijmy sobie, że chcemy ją przesunąć o wektor pq, napiszę tutaj, pq o następujących współrzędnych. 5, 2. No to odwołuję się teraz do lekcji o przesuwaniu wykresów, bo taka lekcja jest. Prosiłem, żeby ją obejrzeć przed tą lekcją. No to przesuwam. Biorę sobie ten charakterystyczny punkt i przesuwam najpierw o 5. Skoro to jest plus 5, więc przesuwam w prawo o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jestem w tym miejscu. A teraz przesuwam w górę o 2. Przesuwam. 1, 2. I wylądowałem w tym miejscu. Czyli ta nowa parabola, ta na pomarańczowo narysowana, ma wierzchołek, jak widzisz, w punkcie PQ. A osią symetrii tej paraboli jest prosta x równe p. No narysuję tak tą oś symetrii. Oto jest oś symetrii tej paraboli. To powinna być oczywiście prosta, a mnie ręka mi drży, więc tak to wyszło. To teraz policzmy sobie wzór na funkcję g od x. To pomarańczowe. G od x po przesunięciu o ten nasz wektor, czyli 5, 2, będzie miało następującą postać. A razy x minus 5 do kwadratu dodać 2. To jest g od x. A teraz drugi przypadek. Przesuniemy nasze f od x w lewo o następujący wektor. Niech to będzie taki wektor p, gdzie pq jest równe minus 5 minus 4. No to znowu startuję sobie z wierzchołka paraboli f od x. No tym razem muszę pójść minus 5, czyli w lewo o 5. Wędruję 1, 2, 3, 4, 5. Już tu jestem. No to teraz w dół, bo jest minus 4. O ile? O 4. 1, 2, 3, 4. I uzyskałem wierzchołek tej nowej paraboli, tej czerwonej. Oczywiście on jest w punkcie PQ, czyli minus 5, minus 4. I oczywiście ma też oś symetrii, która, narysuję ją, co mi szkodzi, przechodzi przez punkt P, x równe p, czyli minus 5. A to jest oś symetrii, nabazgrolona, ale jest. A wzór na tą funkcję, nazwę ją h od x, niech będzie, dobrze? H od x, no to jest a razy x dodać 5 do kwadratu minus 4. Skąd się wziął tutaj plus? No bo we wzorze, w tym miejscu jest minus. Jak ten minus złożymy z tym minusem, no to tu się bierze plus. Mam nadzieję, że to jest oczywiste. A teraz jeszcze to samo zrobię, tylko dla przypadku, gdy a jest ujemne, czyli te ramiona paraboli są skierowane w dół. Już pokazuję. Proszę bardzo, tym razem nasza zielona funkcja f od x, a miała ujemne, więc jest skierowana w dół, jakieś tam ax kwadrat, gdzie a jest mniejsze od zera, dlatego ramiona skierowane w dół. No i teraz
Przećwiczymy sobie najpierw przypadek przesunięcia, gdzie o te same wektory, czyli PQ, wezmę dokładnie te same wektory przesunięcia. To było 5 i 4. No to biorę wierzchołek sobie naszej f od x. O 5 mam pojechać w prawo, jadę 1, 2, 3, 4, 5. I teraz o 4 w górę, jadę 1, 2, 3, 4. I tu jest wierzchołek, o ten wierzchołek funkcji g od x. Ale wypiszmy jej postać. A x tym razem minus 5, a nie, tu się nic nie zmienia. X minus 5 plus 4. Postać jest, powiesz, ta sama, tak, tylko że pamiętaj, a jeszcze tutaj nie wiemy jakie, prawda? Bo tutaj akurat w tym omawianym przypadku a pozostawiam symboliczne. Ale wiemy, że a jest mniejsze od zera, dlatego ramiona w dół. No i jeszcze musimy zrobić przesunięcie w lewą stronę, żeby uzyskać tą czerwoną parabolę. Tym razem nasz wektor PQ będzie miał współrzędne minus 4 dla odmiany i 5. No to przesuwamy. Oczywiście zaczynam od wierzchołka zielonej paraboli f od x i mam pojechać minus 4, czyli minus 4 w lewo. 1, 2, 3, 4 ląduje w tym miejscu. Teraz 5, skoro 5 dodatnie, no to 5 w górę. 1, 2, 3, 4, 5. I uzyskałem wierzchołek tej paraboli, którą nazwę sobie h od x. No a wzór na tą parabolę to będzie a razy x dodać 4 do kwadratu, no i dodać 5. Ok, mamy zrobione już wszystko, jeśli chodzi o teorię, a teraz przejdziemy do kilku zadań. Zadanie pierwsze. W tym zadaniu mamy zapisać wzór funkcji, którą otrzymamy po przesunięciu o takiej funkcji f od x równe x kwadrat, czyli widzimy tu od razu, że a w tym wzorze jest równe 1, no bo pamiętasz, to jest ta wyjściowa funkcja, o której opowiadałem, to jest ax kwadrat, a tutaj nie ma nic, czyli tak naprawdę jest 1. O wektor o takich współrzędnych minus 3, 2, czyli ten wektor, który symbolicznie oznaczaliśmy jako PQ, ma współrzędne minus 3, 2. No i teraz musimy wypisać wzór na g od x, czyli tak naprawdę w tym wzorze podstawić to, co trzeba, pod a, pod p i pod q. No to wypisuję. G od x, a, czyli 1 razy x minus p. To jest nasze p, czyli minus 3. To wszystko do kwadratu, dodać q, a dwójka to jest q. No i teraz tylko trzeba to uporządkować, czyli g od x. No jedynkę oczywiście opuszczam i mam x, 2 minusy daje mi plus, do kwadratu dodać 2. I to jest właśnie rozwiązanie zadania, czyli zapisanie wzoru funkcji, czego od nas chcą, po przesunięciu x kwadrat o wektor minus 3, 2. Przejdźmy do następnego zadania. Zadanie drugie. Wykres funkcji g, danej tym wzorem, powstał po przesunięciu wykresu funkcji f równe x kwadrat. I teraz pytanie, o jaki wektor przesunięto f od x? Czyli teraz nas pytają o współrzędne te pq. One są nieznane. Mamy postać funkcji, która powstała po przesunięciu, funkcji, która była przesuwana, no i pytanie, jaki wektor? No to przyjrzyjmy się. Mamy tutaj, przypomniałem ten wzór, napiszę go, czyli g od x to jest a x minus p do kwadratu plus q. Przy czym ze wzoru funkcji tej przesuwanej nasze f od x równe x kwadrat, już wiesz, tak samo jak w poprzednim zadaniu, że a równa się 1, to już wiemy. To w takim razie mogę to rozpisać tak. Po prostu pominąć tutaj od razu a, no bo jest jedynką. Tak to sobie zapiszę, będzie łatwiej za chwilę. Ale to jest nadal zapis symboliczny. A teraz pod nim wpiszę o ten wzór funkcji, która powstała po przesunięciu. Wpisuję g od x równa się x minus 2 do kwadratu minus 1. Myślę, że już widzisz. P to jest minus 2.
Od razu będę wypisywał wektor PQ. Już wiemy, P to jest 2, przepraszam, nie minus, ale 2. Natomiast Q to jest minus 1, bo tu są inne znaki. Czyli mamy minus 1. A więc o taki wektor o współrzędnych 2, minus 1 przesunięto tą funkcję f od x, żeby otrzymać g od x. Przejdźmy do kolejnego zadania. Kolejne zadanie. Tym razem mamy podać współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem o tej funkcji g od x, o takim wzorze jak widzisz. Czyli już się domyślasz, to g od x powstało w wyniku przesunięcia. To naszkicuję sytuację, jaką mamy. Mamy wykres, jakaś tam parabola ta wyjściowa, jakieś f od x. Przesunięto tą parabolę wyjściową o jakiś wektor PQ i otrzymano oto nasze g od x. Nastąpiło przesunięcie troszkę w prawo, troszkę do góry o jakiś taki wektor. O, to jest ten wektor, a jego współrzędne są PQ. Ale jak to omawiałem, to od razu powiedziałem, że uzyskana po takim przesunięciu parabola ma wierzchołek w tym punkcie, który jest równy PQ, o współrzędnych PQ, czyli jak poznamy, tak jak przed chwilą to robiliśmy w poprzednim zadaniu, o jaki wektor przesunięto, to będziemy znali współrzędne tego wierzchołka. No to wypiszmy to sobie. To jest dosyć prosta sprawa. Piszmy nasze g od x. Przepisuję, to jest tak, minus 2, x minus 5 do kwadratu dodać 4. A teraz ten wzorek, który mamy po prawej stronie, to jest taki. Ax minus p do kwadratu dodać q. Myślę, że już widzisz, co jest co. P to jest 5. Q to jest 4. Zatem nasz wektor PQ ma współrzędne 5 i 4. A więc współrzędne wierzchołka paraboli możemy to sobie oznaczyć jako, powiedzmy, punkt W. On ma następujące współrzędne. Właśnie to 5, 4. Dokładnie stąd to wzięliśmy. Jeszcze jedno zadanie nas czeka. I ostatnie zadanie. Tym razem musimy podać wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku. Tu mamy jego współrzędne i która przechodzi przez punkt od tych współrzędnych. Czyli tak naprawdę musimy podać wzór wedle tego schematu, prawda? No ale już coś wiemy, no bo wypiszę tak, g od x i teraz a jeszcze nie jest znane, x, ale skoro znamy wierzchołek, bo treść zadania mówi, no to przed chwilą pamiętasz, to jest dokładnie wierzchołek, to są te PQ. No to podstawiam do wzoru. X minus p, p to jest 2 i teraz to jest do kwadratu i teraz dodać q, a q to jest minus 3, no to minus 3. Ok, czego mi brakuje w tym wzorze? Jeszcze tylko nie znam a. Jak poznam a, to już będę w domu. No i teraz sięgam do tej wiedzy, że ta funkcja przechodzi na pewno przez punkt b. Współrzędne 4, 5. Pamiętasz, to jest współrzędna x-owa, a to jest współrzędna y-owa. Y, czyli inaczej f od x, czyli inaczej g od x możemy powiedzieć. Więc w tym równaniu po lewej stronie mogę zapisać tą wartość, a pod x podstawić tą wartość i to zrobię. Proszę bardzo, po lewej jest 5, czyli y. A nadal nie znam, natomiast pod x podstawiam 4 i resztę przepisuję. I co mam? Równanie z jedną niewiadomą. Po prostu niewiadomą jest a. Trzeba to rozwiązać, no to rozwiązujemy. 5 równa się a. Tu mamy 4. 4 minus 2 to jest 2. Do kwadratu to jest 4. Już może od razu to zapiszę. Razy 4 minus 3. Czyli 5, tak ładnie to napiszę, równa się 4a minus 3. Minus 3 przerzucam na drugą stronę, czyli mam 5 dodać 3 równa się 4a. Czyli 8 równa się 4a. Czyli a równa się 4. Policzyłem już a.
No to teraz już mogę wypisać ostateczny wzór funkcji g od x. Skoro już znam a, to wpisuję, czyli 4, a resztę już wiedziałem parę minut temu. X minus 2 do kwadratu minus 3. I to jest właśnie ten wzór funkcji, którego szukaliśmy. Wierzchołek ma w punkcie 2 minus 3 i przechodzi przez punkt 4 i 5. Zadanie rozwiązane, to było ostatnie zadanie, zatem koniec tej lekcji.